Witajcie, dziś zebrałam się za kuferek do własnej sypialni. Pracy niewiele, z kolorami oszczędnie, mam nadzieję, że i Wam się spodoba. W pokoju króluje biel, więc kuferek powinien pasować. Wybrałam serwetkę z odcieniem różu i w spokojnych szarościach. Najpierw wybełtałam szary. Miał pasować do szarości na serwetce, ale wyszedł tak sobie. Środek na biało, ale biel złamałam nieco kością słoniową. Po wyschnięciu farby obowiązkowe szlifowanie papierem ściernym. Gramatura 180. Boki wieczka przebrudzam zwykłą świeczką. Dzięki temu będzie mi je później łatwiej postarzyć, ale o tym za chwilę. Teraz nałożę na wieczko spękacz jednoskładnikowy. Chcę uzyskać chaotyczne spękania, więc nakładam preparat gąbeczką. Jeżeli zdecydujecie się na nakładanie spękacza pędzlem, ostatecznie większość spękań będzie układała się zgodnie z pociągnięciami pędzla. Podczas nakładania spękacza gąbeczką tworzą się bąbelki. Znikną podczas schnięcia. Gdy preparat całkiem wyschnie, możemy nałożyć na niego farbę akrylową. Ją także nałożę gąbeczką. Farbę nie rozwadniam, a gąbeczka jest sucha. Czym rzadsza farba, tym mocniejsze spękania. Ale z tym nie można przesadzić. Szerokość spękań zależy także od grubości nałożenia spękacza oraz pogody. I pamiętajcie, nie poprawiamy już raz pomalowanego miejsca. Dzięki takiej nadgorliwości tylko zniszczycie swoją pracę. I cierpliwi mogą podsuszyć farbę suszarką. Ciepłe powietrze także wzmacnia efekt spękań. Zobaczcie, jak pięknie spękało w ciągu kilku minut. Jeszcze obpapram boki i zostawię do całkowitego wyschnięcia. Farba jest sucha, mogę ją zetrzeć z miejsc, gdzie przed chwilą położyłam świeczkę. Tak wygląda typowy efekt zadrapań. Czas na przyklejenie serwetki. Wszyscy wiedzą, ale pierwiosnkom przypomnę, że zawsze przyklejamy tylko jedną górną warstwę serwetki. Pędzelkiem namoczonym w wodzie obrysowuję kształt dziewczynki i obrywam niepotrzebne części serwetki. Roboty mało, a efekt całkiem przyjemny. Teoretycznie mogę już przykleić serwetkę do pudełka, ale najpierw podmaluję obrazek białą farbą. Najdokładniej robię to w miejscu, gdzie dziewczynka ma buzię. Niby drobiazg, ale dla mnie ważny, zobaczcie zresztą sami. Wydawało mi się, że takie spękania postarzają dziewczynkę, a po podmalowaniu obrazka bielą dalej ma piękną alabastrową karnację. No i przyklejamy. Prosicie w mailach, aby nie przyspieszać, więc nie przyspieszam. Całe 37 sekund przyklejania jednego kawałka serwetki. I przy tej operacji na kleju nie można oszczędzać. Za każdym pociągnięciem musi przemoknąć aż do podłoża. Jeżeli będzie go za mało, na serwetce powstaną bąble. Stosowanie spękacza jednoskładnikowego ma niezaprzeczalny plus. Nawet jak serwetka się trochę pomarszczy podczas klejenia, zapewne nie będzie tego widać. Spodnie spękania zamaskują większość niedociągnięć. Panienka przyklejona, więc suszymy. Używam lakieru ze sklepu budowlanego, Widaron. Zabezpieczyłam całe pudełko z wierzchu, natomiast w środku nie chciało mi się malować lakierem, ponieważ farba akrylowa jest farbą finiszową. A teraz moje ulubione pieczątki. Tfu, 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 lepiej powiedzieć stemple, to brzmi profesjonalniej. Otwierając mój pierwszy komplet, prawie dostałam zawału. Nie wiedziałam, że trzeba je odlepić od folii gwałtem i przemocą. Ten kawałek dedykuję tym, którzy jeszcze nie otwierali takiego kompleciku. Aby odbić stempelek, należy go przymocować do kawałka pleksji. A następnie nałożyć na niego farbę akrylową. Albo tusz, ale ja wolę farbę, ponieważ mogę rozbełtać każdy kolor. Farbę optymalnie nakładamy gąbeczką, nie za grubo. Przykładamy, odrywamy i dedę, różyczka gotowa. Stempelki zaraz po użyciu dokładnie myjemy. Nie możemy dopuścić, aby farba akrylowa na nich zaschła. Stemple są fantastyczne. Domieszamy trochę czarnego i już możemy robić szare różyczki. A jak widzicie, cudowne jest to, że możemy robić je praktycznie wszędzie. A ja, idąc na fali miłości do pieczątek, zrobiłam jeszcze kilka różowych różyczek. Odbija się szybko, łatwo i przyjemnie, ale trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć. No właśnie, chyba już wystarczy. Na tym przygodę z kuferkiem można by skończyć, ale ja dodam jeszcze dwa preparaty. Po pierwsze, białą patynę z Tamperii.
To jest bardzo gęsty preparat, jak krem i najlepiej go nakładać artystyczną skarpetą. A moje dziecko ciągle się dziwi, gdzie znikają jej skarpetki. Na szczęście nie ogląda moich tutoriali. Na zewnątrz skrzyneczka już jest gotowa. Po patynie nie trzeba lakierować. Ona sama zasycha i się utwardza. Natomiast w środku dodam jeszcze małą różyczkę. Spód wieczka jest wklęsły, nie umiem na nim zrobić ładnej pieczątki. Więc odbiję ją na tekturze, wytnę i przykleję. A na koniec, żeby dodać trochę szyku i elegancji po otwarciu pudełeczka, dołożę konturówkę 3D. Wystarczy ją nanieść na kontury i wysuszyć. Tak wygląda na świeżo, a teraz już widzicie wyschnięty lakier 3D. Projekt jest bardzo prosty, ale mam nadzieję, że mimo wszystko komuś się spodoba. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.